Cześć, zapraszam na 20 ciekawostek o Europie. Polska. W Polsce znajduje się największy zamek na świecie pod względem powierzchni. Zamek w Malborku to imponująca budowla o powierzchni około 21 hektarów. Został wzniesiony w XIII wieku. Jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, był siedzibą zakonu krzyżackiego i jest imponującym świadectwem średniowiecznej architektury obronnej. Islandia. Islandia jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznie miejsc na świecie. Na Islandii znajduje się około 130 wulkanów, z czego około 30 jest uznawanych za aktywne. Jednym z najbardziej znanych jest Eyjafjallajökull, który przyciągnął uwagę światowej opinii publicznej swoim wybuchem w 2010 roku, zakłócając ruch lotniczy w Europie. Chorwacja. Krawat ma swoje korzenie w Chorwacji. Został spopularyzowany we Francji przez chorwackich najemników w XVII wieku, a jego nazwa pochodzi od francuskiego słowa, krawatt, które z kolei wywodzi się od, kroat, co znaczy Chorwat lub chorwacki w zależności od kontekstu. Chorwaccy żołnierze nosili kolorowe chusty wokół szyi jako część swojego stroju, co zwróciło uwagę Francuzów, zwłaszcza króla Ludwika XIV. Król nadał tej formacji nazwę, royal krawatt, a chusta stała się prekursorem dzisiejszego krawata. Z czasem krawat stał się symbolem elegancji i stylu w Europie i na całym świecie. Słowacja. Słowacja jest domem dla najstarszego parku narodowego w Europie Środkowej, Tatrzańskiego Parku Narodowego, który został utworzony 1 stycznia 1949 roku. W parku znajduje się najwyższy szczyt Tatr, Gerlach, o wysokości 2655 metrów nad poziomem morza. Grecja. W zależności od przyjętych kryteriów i definicji terminu wyspa, ilość greckich wysp jest szacowana między 1200 a 6000. Niektóre źródła za wyspy uważają nawet niewielkie skałki wystające ponad lustro wody akwenu, na którym są zlokalizowane. Od 166 do 227 z nich jest zamieszkanych. Według spisu z 2011 roku do Grecji należy 3054 wysp o łącznej powierzchni około 25 000 km². Stanowi to 19% lądowej powierzchni Grecji. Największą grecką wyspą zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności jest Kreta. Portugalia. Portugalia to kraj, który zainicjował erę wielkich odkryć. Portugalski żeglarz Ferdynand Magellan dowodził wyprawą, która jako pierwsza opłynęła świat. Magellan zginął jednak na Filipinach w 1521 roku, zanim wyprawa powróciła do Europy. Na cześć jego oraz innych wielkich odkrywców powstał pomnik odkrywców. Prowizoryczna konstrukcja została zbudowana w 1940 roku na portugalską wystawę światową. Obecna konstrukcja została odsłonięta w 1960 roku. Belgia. W Belgii istnieje ponad 1000 różnych odmian piwa. Belgia słynie z bogatej kultury piwowarskiej i oferuje szeroki wybór piwa, od jasnych lekkich po ciemne mocne, a także piwa owocowe i klasztorne. Kultura belgijskiego piwa została wpisana w 2016 roku na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Czechy. Most Karola to średniowieczny most w Pradze. Budowa mostu została zainicjowana w 1357 roku przez Karola IV. Most ma prawie 516 metrów długości i około 9,5 metra szerokości. Jego 17 łęków spoczywa na 15 filarach. Jest to najstarszy zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości przęseł. Jedna z legend głosi, że dotknięcie płaskorzeźby psa u stóp posągu świętego Jana Nepomucena przynosi szczęście. Hiszpania. San Fermín, Znane również jako San Fermines, to hiszpańskie święto obchodzone w Pampelunie od 6 do 14 lipca. Najbardziej charakterystycznym elementem tego święta jest bieg z bykami ulicami miasta. Po gonitwie odbywa się, corrida, w której zabijane są byki z porannej gonitwy. Wydarzenie to jest krytykowane przez obrońców praw zwierząt, ale jest głęboko zakorzenione w tradycji i stanowi ważną atrakcję turystyczną. Szwecja. W Szwecji istnieje prawo zwane, allemansrätten, co oznacza prawo wszystkich ludzi. Daje ono prawo dostępu do większości obszarów przyrody, nawet na prywatnych terenach, pod warunkiem poszanowania środowiska. Austria. Około 60% powierzchni Austrii zajmują Alpy, a najwyższym szczytem jest Großglockner. jego wysokość to 3798 metrów nad poziomem morza. Rumunia. Zamek Drakuli, znany również jako Zamek Bran w Rumunii, inspirował Brama Stokera w tworzeniu postaci hrabiego Drakuli w jego powieści Dracula,
choć prawdopodobny pierwowzór tej postaci, Vlad Tepes, nigdy w nim nie mieszkał. Szwajcaria. Każdy mieszkaniec Szwajcarii, który odbył obowiązkową służbę wojskową, może mieć w domu broń. Wynika to z tradycji, że po zakończeniu służby żołnierz zachowuje przydzieloną mu broń. Słowenia. Słowenia jest często nazywana bioparkiem Europy ze względu na dużą różnorodność biologiczną i wysoki odsetek obszarów chronionych. Około 37% powierzchni kraju jest objęte programem Natura 2000. Świadczy to o zaangażowaniu w ochronę przyrody. Słowenia posiada dużą liczbę gatunków zwierząt i roślin, a to sprawia, że jest ważnym obszarem dla ochrony bioróżnorodności w Europie. Dodatkowo, kraj ten jest trzecim najbardziej zalesionym krajem w Europie, a to sprzyja zachowaniu naturalnych siedlisk. Norwegia. Język norweski jest skomplikowaną sprawą nie tylko ze względu na zupełnie inne brzmienie czy gramatykę. Trudnością może być mnogość dialektów norweskich, których również Norwegowie nie są w stanie czasami rozszyfrować. W Norwegii istnieje co najmniej 400 dialektów. Dokładna liczba nie jest znana, ponieważ nikt nie przeprowadził ich pełnej inwentaryzacji. Różnice między dialektami dotyczą wymowy, gramatyki, składni i słownictwa. Łotwa to kraj, który w ponad połowie składa się z lasów. Pokryty jest dodatkowo siecią rzek i jezior. Na Łotwie płynie 12 000 rzek, jednak tylko 17 z nich ma długość większą niż 100 km. Łotwa to jedno z najzieleńszych państw Europy. Finlandia. Finlandia to kraj tysięcy jezior. Jest ich tu około 188 000, a to sprawia, że Finlandia jest jednym z krajów o największej liczbie jezior na świecie. Jeziora zajmują około 10% powierzchni Finlandii. Niemcy. Oktoberfest. W Monachium jest organizowany od 1810 roku i jest to największy na świecie festiwal piwa. Rozpoczyna się tradycyjnym przemarszem i obejmuje szeroką gamę atrakcji, koncertów i oczywiście degustacji piwa. Obecnie przyciąga około 6 milionów odwiedzających rocznie. Włochy. Włochy są znane z bogatego dziedzictwa kulinarnego, a jednym z najbardziej charakterystycznych dań jest pizza. Neapolitańska pizza margherita została nawet uznana przez UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe. A skąd wzięła się nazwa margherita? W 1889 roku, podczas wizyty w Neapolu, królowa Małgorzata miała okazję spróbować pizzy, która nawiązywała kolorami do flagi Włoch. Pizza tak bardzo przypadła jej do gustu, że danie to nazwano na jej cześć. Francja. Wieża Eiffla, najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol miasta i niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu, a w momencie powstania była najwyższą budowlą na świecie. Początkowo jej wysokość wynosiła 300 metrów, a obecnie wysokość wieży Eiffla razem z anteną zamontowaną na szczycie to 330 metrów. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 1887 roku, a wieża została otwarta 31 marca 1889 roku.